2025 roku. Osiągnęliśmy 14 milionów przychodów złotych ze sprzedaży, to jest 5% mniej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Wynikało to przede wszystkim ze sprzedaży 842 tysięcy kopii brutto Greenhella na naszych głównych platformach, czyli 700 tysięcy na PC-cie Steamie i blisko 140 tysięcy na dużych platformach konsolowych. To jeszcze dodatkowo było wsparte sprzedażą na Switchu i wersji VR-owej zrobionej przez Incuvo. Wynikowo osiągnęliśmy 8,1 miliona złotych EBITDA i 8,3 miliona zysku netto. To około 40% więcej niż w zeszłym roku, z czego to wynikało, to za chwilę o tym poopowiadamy. Na koniec półrocza mieliśmy blisko 72 miliony złotych w krótkoterminowych aktywach finansowych, mniej o niecałe 5 milionów niż na koniec ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o nakłady i koszty produkcji gier, to wydaliśmy na to w pierwszym półroczu 6,9 miliona złotych w porównaniu z 6,4 miliona w pierwszym półroczu w ubiegłym roku. Zespół na koniec pierwszego półrocza miał 64 osoby i tu jakby żadnych zmian nie mamy. Tak jak opowiadaliśmy już wielokrotnie, mamy zespół w składzie, w jaki jest nam na dzień dzisiejszy potrzebny do realizowania przedsięwzięć, które mamy zaplanowane. Wchodząc trochę w szczegóły rachunku wyników, tak jak już mówiłem, spadek przychodów o 5%, przede wszystkim w związku ze słabnącą sprzedażą wartościową Greenhella na PC-cie. Na pozostałych platformach wyglądało to trochę lepiej, natomiast jest to konsekwencja tego, że przestaliśmy wspierać na pewno Greenhella, plus produkt się po prostu starzeje. Jest cykl życia tego produktu w takim miejscu, jakim jest, no i tu należy się to, co już od też jakiegoś czasu mówimy, spodziewać spadków w dłuższym terminie. Jeżeli chodzi o koszty działalności, to one również spadły. Największe pozycje w tym zakresie to były wynagrodzenia i usługi obce. Obie te pozycje też wyraźnie spadły. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to około 40% spadku. Przede wszystkim w związku z rozpoznaniem niższego kosztu programu motywacyjnego w tym kwartale. To było niecałe 0,7 miliona w porównaniu z 2,4 miliona w ubiegłym roku w tym samym czasie. I usługi obce niższe to jest też jakby konsekwencja tego, co wspomniałem, czyli mniejsze wydatki na rozwój Greenhella, bo po prostu już właściwie nie wspieramy produktu w tym zakresie, więc tych kosztów mamy mniej, a w zeszłym roku w tym okresie jeszcze pracowaliśmy nad wersją na konsolę PS5 i Xbox Series X i S. Jak już mówiłem, wyniki lepsze niż w ubiegłym roku, no to jest przede wszystkim pochodna tego, że w miarę utrzymaliśmy poziom przychodów i zmniejszyliśmy koszty, o czym już mówię. Jeżeli chodzi o bilans, suma bilansowa wzrosła o niecałe 2 miliony złotych. Jest to przede wszystkim pochodna wzrostu aktywów trwałych, co znów wynika z nakładów na Star Rapture. Te nakłady wyniosły 6,7 miliona złotych w pierwszym półroczu i to jest jakby największa zmiana. Jeżeli chodzi o aktywa obrotowe, one się zmniejszyły. Tutaj przede wszystkim jest to spadek środków pieniężnych w związku z wypłatą dywidendy, o czym jeszcze chwilę później powiemy. Po stronie pasywnej nic ciekawego się właściwie nie dzieje, gdyż większość naszych pasywów to jest kapitał własny. Ciągle utrzymujemy udział tego kapitału na poziomie powyżej 95% sumy bilansowej. Jeżeli chodzi o cash flow, no to co nas na pewno ciągle zadowala, to jest to, że cash flow operacyjny pokrywa nasze koszty i wydatki związane z produkcją gier, także przepływy operacyjne w pierwszym półroczu wyniosły 8,9, były minimalnie tylko niższe niż w pierwszym półroczu w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną, tutaj te ruchy są dość znaczące, natomiast w głównej mierze to są ruchy wynikające z nabycia i sprzedaży aktywów finansowych, natomiast z takich wydatków faktycznych, no to
nabycia aktywów trwałych, w tym mamy też nakłady na produkcję. Rapture wyniosły 6,8 miliona, także to, co mówiłem, były niższe niż nasze przepływy operacyjne, więc ciągle jeszcze tu jakaś gotówka nam zostaje, mimo finansowania nowego projektu. W działalności finansowej no to mamy przede wszystkim wydatek związany z dywidendą. Przed samym końcem półrocza wypłaciliśmy blisko 8 milionów złotych z tego tytułu. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dane finansowe, także teraz przejdziemy do Rapture i trochę opowiadamy na ten temat. No, największym wydarzeniem, jeżeli chodzi o Star Rapture tego ostatniego czasu, to nie było co prawda w pierwszym półroczu, ale zaraz po jego zakończeniu. No i w pierwszym półroczu właśnie przygotowanie w dużej mierze playtestu naszego singleplayerowego miało miejsce, czy przygotowanie do playtestu. To były właśnie playtesty singleplayerowe. Bardzo udane, bardzo nas cieszące. Zagrało w niecałe 2 tygodnie około 160 000 osób w grę. Średnio 4,5 godziny gracze spędzali w grze, 4% z nich, czyli tam około 7 000 graczy grało nawet 20 godzin w ramach tego singleplayerowego, nie zapominajmy, playtestu i jakby też częściowo ograniczonym contentem w porównaniu z tego, co przygotowujemy na Early Access. I w ramach systemu reviewsów na Steamie 91% reviewsów, które tam się pojawiły, były pozytywne. Też w szczytowym momencie w grze było ponad 6700 graczy, co też jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem w naszej ocenie. Dobrze, ja jeszcze tutaj, zanim omówimy ten ekran, to bym dodał do tego, co powiedział Grzegorz, że jakby poza takim bardzo dużym aspektem jakby marketingowym wydarzyły się przy okazji playtestów jeszcze dla nas 3 takie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze jest to, że gracze zrozumieli i w cudzysłowie kupili nasz koncept gry, czyli hybrydy base buildera z kombatem i gdzieś tam jeszcze z eksploracją i elementami survivalu, natomiast gdzieś tam najważniejsze jest dla nas base building i combat i jakby pokazanie tych 2 feature'ów razem. Także to jest bardzo pozytywne. Pierwszy raz też zderzyliśmy naszą grę, nasze mechaniki i taki ogólny flow z graczami. I jakby tutaj z wielką ciekawością obserwowaliśmy, jak ludzie, którzy pokazują na YouTubie, jak grają i jak to wszystko im pasuje, i tutaj też mamy bardzo pozytywny feedback. No i sprawa taka ostatnia, ale bardzo ważna, czyli to, że jakby w świetle playtestów nie zaskoczyło nas nic takiego, nie wyszło nic niespodziewanego, nic nowego, co miałoby wpływ na naszą dalszą pracę, co wymagałoby jakichś zmian w koncepcji gry, nie wiem, jakiś negatywny feedback w stronę pewnych głównych założeń, feature'ów czy mechanik i tak naprawdę musielibyśmy teraz w ostatnich miesiącach pracować nad jakimiś zmianami. Także jakby od ogółu do szczegółu mamy pozytywny feedback, także jesteśmy bardzo zadowoleni i w związku z tym możemy już sobie teraz zmierzać, szlifując to wszystko pewnie do premiery. Mamy tutaj parę takich słupków, które chcieliśmy Państwu zaprezentować, dlatego że po playtestach zrobiliśmy ankietę. Udział w tej ankiecie wzięło kilka tysięcy osób. Nam ona była potrzebna do tego, żeby w różnych aspektach jeszcze dokładniej troszkę poznać opinie graczy na temat mniejszych i większych fragmentów gry. Natomiast wyciągnęliśmy tutaj dla Państwa kilka takich, które wydaje nam się, o których warto wspomnieć i dać kilka słów komentarza. Więc to jest base building, czyli powiedzmy
pewnie dominujący feature w naszej grze, jeśli chodzi o po prostu czas gracza, który jak będzie spędzał go w grze, to jednak gdzieś tam mechaniki budowania są najbardziej pochłaniające, więc tutaj mamy bardzo dobry feedback, natomiast my byliśmy szczególnie ciekawi, jak wypadnie nasze mechaniki automatyzacji, które są oparte na liniach dronowych, bo to jest powiedzmy jakaś taka zmiana w stosunku do innych systemów base buildingowych. No i myślę, że tutaj gdzieś tam feedback pewnie nawet przerósł nasze oczekiwania. Mamy resource gathering, czyli tutaj chodzi o manualne pozyskiwanie surowców i przedmiotów ze świata, a to wszystko jest jakby częścią feature'a eksploracja i oczywiście bardzo wpływa na progresję gry, więc no jest to też bardzo ważna część flowu gry. Wyszło bardzo dobrze również. Mamy tutaj kombat, walkę z przeciwnikami. No i tutaj warto o tym wspomnieć, bo wszyscy Państwo, którzy gdzieś śledzicie nasz projekt, wiecie, jaką drogę przeszedł ten feature. Tak naprawdę od momentu, kiedy w ogóle stwierdziliśmy, że dodamy walkę do naszej gry, wynikło to z tego, że wiedzieliśmy, że ciężko nam będzie konkurować samym budowaniem na rynku, gdzie jest już no, dużo projektów, gdzie to budowanie jest bardzo duże i będzie nam ciężko tutaj coś jakby doścignąć konkurencję. I gdzieś wpadliśmy na pomysł taki, żeby rozbudować to o kombat. Ten kombat przechodził swoją ewolucję, swoją drogę, wiele iteracji, no i jakby w efekcie widać, że jesteśmy już w dobrym miejscu. Natomiast na Early Access zachowaliśmy sobie jeszcze część, którą nie pokazaliśmy na playtestach, czyli obronę bazy, atak hord i infekowanie bazy, więc to jeszcze będzie taki bardzo duży dodatek do tego feature'a, który będzie na Early Accessie. No i wisienka na torcie, czyli Firewave. To jest unique feature naszej gry. Myślę, że tutaj produkując go byliśmy dla siebie akurat bardzo surowi, dlatego że generalnie unique feature'y robi się bardzo trudno. Nie wiem, jeśli są takie feature'y jak base building, no to mamy bardzo dużo tytułów, które możemy podpatrzeć. Tak? Jest bardzo dużo gier, które zrobiły to dobrze, średnio i kiepsko. I możemy sobie to przeanalizować, zastanowić się, na jakim systemie się oprzemy jakby już znajomym graczom, jak go w jakimś stopniu zmodyfikujemy, żeby nie zepsuć, ale coś od siebie dodać. Natomiast unique feature'y no to jest coś takiego, co nie ma takiego czegoś w grach, na pewno konkurencyjnych, bo być może w jakimś tam zupełnie innym gatunku coś podobnego się pojawia, natomiast no, tutaj w base builderach, jeszcze w takich hybrydach z kombatem, fala ognia, która przechodzi przez świat, zmienia ten świat zupełnie i wpływa na gameplay, no bo oczywiście według nas tworzenie feature'ów, które mają być ładne, ale nie mają mieć wpływu na gameplay, nie ma większego sensu, więc jakby no tutaj mieliśmy duże wątpliwości, było dużo iteracji, natomiast koniec końców okazało się, że zostało to świetnie przyjęte przez graczy, z czego bardzo się cieszymy, no bo jest to taki wyróżnik w naszej grze, którego nie ma konkurencja. No i na końcu jeszcze jest taki wykresik i pytanie brzmiało, gdybyś miał zrecenzować Star Rapture na Steam w obecnym stanie jako grę we wczesnym dostępie, to dałbyś kciuk w górę czy w dół i tutaj mamy 89% w górę, także jeśli chodzi o stan naszego produktu z playtestów, jeśli on by już miał być early accessem, także to jest dla nas super wiadomość, tym bardziej, że no, jeszcze intensywnie cały czas pracujemy nad szlifowaniem tej gry, nad poprawianiem błędów, ale poza błędami
jeszcze, powiedzmy, wygładzamy rozgrywkę. To teraz kilka słów o premierze. Tak? W sierpniu ogłosiliśmy datę premiery na 6 stycznia 2026 roku. Jakby chcielibyśmy trochę opowiedzieć, z czego to wyniknęło. Przede wszystkim jakby my analizując i gdzieś tam wypowiadając się, no to patrzymy na takie dwa czynniki, czyli konkurencję na Steamie i to taką bliższą i dalszą, jeżeli chodzi o premiery, no i plus wyprzedaże sezonowe, czyli jakieś eventy steamowe, na których wiemy, że uwaga graczy i nie tylko będzie odwrócona i też to, o czym już wspominaliśmy, jakby konkurujemy o dwie rzeczy, czyli widoczność na Steamie, ale też widoczność content kreatorów, czy to na Twitchu, czy na YouTubie i jakby na wszystkich kanałach, na których oni produkują i pokazują swoje rzeczy, więc jakby każda premiera konkurencyjna, czy bliższa, czy dalsza naszemu produktowi, no zabiera zarówno widoczność na Steamie, jak i też czas i widoczność i jakby konkurujemy o oczy graczy i czas content kreatorów w mediach społecznościowych szeroko rozumianych. Jakby tak na to patrząc, no przyjrzeliśmy się i przeglądamy właściwie przez cały czas ten kalendarz premier, jeżeli chodzi o ten czas, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli przełom trzeciego i czwartego kwartału. No i z naszych takich analiz wynika, że jest to najbardziej, mówiąc kolokwialnie, napakowany premierami okres od wielu lat w ostatnim czasie. Znaczy tak dużych premier z takimi wielkimi wishlistami w gatunkach koopowych i nie tylko, no to nie mieliśmy czegoś takiego, co się dzieje teraz. Tak? I to powoduje, że okres na dzień dzisiejszy teraz wydawania gier no jest bardzo, bardzo trudny. Naprawdę bardzo trudno się przebić zarówno, mówię, po stronie widoczności na Steamie, jak i widoczności, czy też atencji ze strony content kreatorów, no bo oni po prostu mają co robić, tak? Nawet więcej niż raz dziennie teraz wychodzą gry z gdzieś tam pierwszej 20 czy pierwszej 50 wishlisty steamowej, więc ta konkurencja jest ogromna. No a dwa, chcieliśmy uciec od wyprzedaży sezonowych i znowu, kiedy mówiliśmy o jakichś potencjalnych terminach wydawania jesienią gry, to było w pierwszej połowie roku, czy nawet jeszcze wcześniej, no to jakby też nie był znany kalendarz tych wydarzeń. No na dzień dzisiejszy mamy już ten kalendarz i chociażby w tym roku mamy taką zmianę, że bardzo wcześnie jest jesienna wyprzedaż. Została przez Steama zdecydowanie jakby przesunięta do przodu w czasie. Jest na koniec września, czyli właściwie za chwilę wychodzi. No i wiadomo, zimowa wyprzedaż później też jest taką rzeczą, na którą na pewno byśmy nie chcieli trafić. Jakby jak to wszystko sobie przeanalizowaliśmy, przepatrzyliśmy, jeszcze jakby mówiąc o tych premierach, to co mówiłem, jest dość dużo gier koopowych. W ostatnich dniach mieliśmy, to może nie są bezpośrednie nasze konkurencje, jak mówiłem, nie konkurujemy tylko z grami wprost, które są naszą konkurencją, ale wszystkimi, które zajmują sloty promocyjne, czy też jakby dla nowych tytułów na Steamie. Więc mieliśmy Dying Lighta nowego, mieliśmy Jumpshipa w najbliższym czasie z dużych rzeczy na początku października. Mamy Kingmakers, dość dużą grę koopową, która na pewno przyciągnie wielu graczy i wielu streamerów. Później wchodzi Battlefield, później Vampire Masquerade Bloodlines 2 będzie dużą rzeczą. Na koniec października mamy Ark Raiders, więc jakby poziom, to co mówię, poziom napakowania tego kalendarza premier w ostatnich tygodniach i nadchodzących jest po prostu no niebywały, bym powiedział, tak? Niebywały. A później już niestety nie ma miejsca, bo są przeceny czy wyprzedaże sezonowe. Więc pierwszy taki termin, który nam wyszedł, to jest po prostu początek przyszłego roku. Mamy nadzieję, że wszystko to, o czym wspominałem, przejdzie i będziemy właśnie w łatwiejszy, nie mówię, że łatwy, broń Boże, bo te gry nie znikną, one dalej będą, ale w łatwiejszy sposób będziemy w stanie właśnie znaleźć swoje miejsce i swoje sloty o uwagę na Steamie i też wśród content kreatorów, influencerów też jakby czas znajdziemy na to, żeby mogli ograć
naszą grę i przygotować materiały z tym związane. Więc jakby stąd jest cała taka najważniejsze uzasadnienie, dlaczego wybraliśmy taką datę, a nie inną. Dobrze, jeszcze kilka słów o produkcji, czyli nad czym konkretnie teraz pracujemy, więc jest to koop. Jeśli chodzi o koopa, no to jakby większość zespołu pracuje właśnie nad bugfixingiem i stabilizacją grania w koopie. Wydajność, no oczywiście dla nas wydajność zawsze jest, ma gdzieś ten priorytet najważniejszy. W świetle, bo było też w naszych ankietach pytanie o tą wydajność, więc to wcale nie wypadło źle. Natomiast no, my gdzieś tam przyjęliśmy taką taktykę, że nie ustajemy jednak w pracy nad tą wydajnością. Będziemy to robić do Early Accessu, będziemy poprawiać to później i podejrzewam, że nawet do wersji 1.0. Mamy temat playtestów koopowych, więc no jest coś takiego tutaj u nas na stole, natomiast no jest to temat taki, że bardzo byśmy chcieli zrobić playtesty koopowe. Zrobiliśmy singlowe i dzisiaj sporą część naszego spotkania poświęciliśmy na jakby omówienie pozytywnych wyników. Natomiast no, mamy już też ustawioną premierę i tutaj praca nad buildem playtestowym może spowodować odciągnięcie zespołu do po prostu stabilizacji tego builda kosztem jakby builda premierowego, więc no, ważymy to cały czas, więc zobaczymy w jakim tempie będą nam szły poprawki ogólnie do całej gry, ten bugfixing taki przedpremierowy. No, jako ciekawostkę mogę tylko wspomnieć, że jak robiliśmy builda do playtestów singlowych, to tam mniej więcej wyszło około 2 tygodni, powiedzmy, przesunięcia części ważnych osób z zespołu do stabilizacji tamtego builda, także no, jest to taka decyzja bardziej dla nas czasowa, żeby nie obciążyć po prostu tej premiery z 6 stycznia. Natomiast będziemy oczywiście do końca walczyli i na bieżąco podejmowali decyzje. No i jeszcze na koniec wspomnę o pierwszym dużym dodatku po Early Accessie. Część zespołu już nad nim pracuje, znamy jego zawartość, rozplanowaliśmy sobie tą produkcję i zasoby, które są wolne, przesuwamy już do pracy nad nim, dlatego że chcielibyśmy co do zasady jak najszybciej po premierze Early Access ten dodatek wydać i gdzieś tam później w miarę możliwości kontynuować to do wersji 1.0. Działania marketingowe, jakby to, co już trochę mówiliśmy, znaczy w dużej mierze najgrubsze rzeczy, które chcieliśmy zrealizować, takie niestandardowe, w szczególności playtesty, mamy zrealizowane, więc na dzień dzisiejszy jakby w takim scenariuszu minimalistycznym, no to powiedzmy zostały nam release trailer, jakieś drobne materiały, jeżeli chodzi o update'y deweloperskie. Zakładamy, że pewnie one nie mają wielkiego przełożenia. No i to, na czym na pewno nam bardzo zależy, to jest możliwość jak najwcześniejszego udostępnienia gry gotowej content kreatorom. Tak? Też playtesty pokazały, że playtesty same w sobie mają ogromną wartość, natomiast ogromnym wsparciem dla nich jest to, że mieliśmy znaczącą grupę content kreatorów, którzy naprawdę zaangażowali się w Star Rapture, zrobili wiele filmów, robili serię filmów, wybrani z nich i te filmy były oglądane i widać, że budowały rzeczywiście zainteresowanie wokół gry, chociażby z tego powodu, że właśnie patrząc takimi wskaźnikami jak przyrosty followersów czy
czy wishlisty, no to największe przyrosty były dzień przed rozpoczęciem playtestów, czyli w momencie, kiedy zeszło embargo z tego, co mogli pokazywać content kreatorzy. Także jakby to, co wiedzieliśmy i to, co powtarzaliśmy wielokrotnie, wartość tego typu marketingu jest ogromna i jakby to się trochę wpisuje w to, co też mówimy. Czy zależy nam na tym, żeby jak najszybciej ukończyć builda release'owego, bądź idealnie prawie release'owego gotowego, żeby móc go udostępnić na zewnątrz, żeby mieć pewność, że te materiały powstaną na premierę i się będą pojawiały. Możliwe, że będzie to kosztem tego, że nie zrobimy playtestów, natomiast no niestety mamy takie zasoby, jakie mamy, więc tutaj musimy wybierać też to, o czym Krzysztof wspominał. Mamy też już część zespołu pracującą nad pierwszym dodatkiem i jakby no niestety musimy gdzieś tam żonglować tymi zasobami, które mamy. Także jeżeli chodzi o działania marketingowe, bym powiedział, że minimum te, które mieliśmy zaplanowane, czyli pokazanie gry, zaprezentowanie jej, playtestów zrobienie, dotarcie do influencerów, bo oni też czekają na to, żeby w grę w koopie teraz pokazać, czy w ogóle więcej kontentu. To żeśmy sobie już zrealizowali. Teraz no, musimy w jakiś sposób to dociągnąć do samego końca. Też jakby zakładamy, że z takiego organicznego wzrostu zainteresowania, no bo te materiały żyją ciągle w jakiś mniejszy bądź większy sposób w internecie na dzień dzisiejszy, więc jakby tam jakiś organiczny przyrost, jeżeli chodzi o to community, jest na dzień dzisiejszy. Zakładamy też, że przed samą premierą dostaniemy zainteresowanie bezpośrednio już ze Steama, kiedy wpadniemy w te kolejki gier nadchodzących, także też się spodziewamy, że jeszcze w ostatnich dniach, a miejmy nadzieję tygodniach przed premierą, będziemy w stanie jeszcze te nasze community, tą grupę zainteresowanych graczy zwiększać. Natomiast no, na dzień dzisiejszy ja bym powiedział jasno, my jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, w którym jesteśmy, tak? Jak rozmawialiśmy z Państwem rok temu, byliśmy w zupełnie innym miejscu, słyszeliśmy zupełnie inne komentarze, nasze nastawienie do tego, gdzie jesteśmy, też nie było tak pozytywne. Po styczniowym trailerze, po playtestach, po materiałach jeszcze na wiosnę, gdzie pokazywaliśmy Arkadię, tą planetę naszą w ramach jakichś tam dłuższych materiałów wideo, te wszystkie rzeczy spowodowały, że na dzień dzisiejszy gra jest naprawdę w całkiem niezłym miejscu, jeżeli chodzi o możliwości premiery, a powinno być już tylko lepiej, tak? Bo z samego naturalnego cyklu na samym końcu, przed samą premierą powinniśmy jeszcze więcej tego zainteresowania dostać. Zapraszamy na sesję Q&A i przypominamy też, że o 13:00 będzie czat inwestorski. Czy zamierzacie w przyszłości mieć równoległą produkcję gier? No docelowo, no pewnie już niedługo wrócimy do tego modelu, który mieliśmy jeszcze w ubiegłym roku, czyli mamy tą naszą jedną wiodącą produkcję, którą wspieramy i robimy drugą grę, tak jak było wtedy, że wspieraliśmy Green Hella i robiliśmy Star Rapture. No to teraz jakby pewnie się sytuacja odwróci w najbliższym czasie, jakby nie wskazując, co to znaczy najbliższy czas, ale zakładamy, że to raczej są miesiące niż lata. Będzie sytuacja taka, że będziemy wspierali Star Rapture i rozwijali Star Rapture, a jednocześnie pracowali nad produkcją Green Hella. Natomiast to dalej będzie w ramach tego samego zespołu, czyli to, o czym mówiłem. Zasoby, jakie mamy, one się znacząco nie zmienią. Jakby my nie przewidujemy tu żadnych zmian, będziemy co najwyżej w miarę możliwości uwalniania się ludzi gdzieś w jednym projekcie wtedy realizowali drugi projekt. Czy planujecie wsparcie modów, workshop w Star Rapture, tak by istotnie wydłużyć ogon sprzedażowy w gatunku? Na dzień dzisiejszy chyba nie ma takiego tematu. No, zdajemy sobie sprawę, że istnieje coś takiego, natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo wcześnie. Mamy naprawdę bardzo dużo pracy zaplanowanej. Bardzo dużo kontentu do bardzo dodania. Dużo kontentu do dodania, także... tak. Więc na razie będziemy realizować swoje pomysły. Myślę, że po 1.0 będziemy się przyglądali tego typu planom. Coś przeskoczyliśmy. Ale dobrze, to było pytanie o cenę, więc tu nic nowego nie powiemy. Znaczy, to, co nam przyświeca, jeżeli chodzi o cenę gry, to chcemy, żebyśmy mogli graczom tak zwane value for money zaoferować
Także ciągle jeszcze się nad tym zastanawiamy. To, co mówiliśmy, bazowa cena pewnie będzie w range'u $20–30, natomiast to się jeszcze będzie okazywało do samego końca. Bardzo się przyglądamy, jest tych premier bardzo dużo, analizujemy też i jakby każdy tydzień obecnie nam naprawdę bardzo dużo materiałów do analiz innych tytułów gdzieś tam dokłada, żeby też sobie podejmować decyzje. Kolejne pytanie. Przeskakujemy za szybko, musimy się cofnąć? Dobrze. Jaką pozycję gotówkową chcecie utrzymywać po premierze Star Rapture? Jak dobrze interpretuję dotychczasowe wysokie środki pieniężne miały zabezpieczać Was w związku z ryzykami nowej premiery? Zakładając, że premiera spełni Wasze oczekiwania i zapewni stały cash flow operacyjny, czy zamierzacie dystrybuować te środki do akcjonariuszy? Jeżeli tak, to w jakiej formie i jakie to mogą być wartości? No to tak, to jakby potwierdzam, że te środki co do zasady mają nas zabezpieczać i pewnie te wszystkie pytania sobie zadamy po premierze. Znaczy, nie budujemy tutaj scenariuszu, bo mamy co robić na dzień dzisiejszy. Jeżeli rzeczywiście premiera będzie spełniała nasze oczekiwania i zapewni stałe cashflow, to wtedy siądziemy i się głęboko zastanowimy, co chcemy z tymi środkami zrobić. Na dzień dzisiejszy nie zajmujemy się tym tematem. Kiedy zamierzacie przedstawić nowy program motywacyjny? Znowu, nie ma takiego tematu. Stary program motywacyjny jeszcze się nie skończył. Co do zasady jest tak, że niech się skończy ten okres, czyli koniec tego roku, niech się zadzieje premiera. My żyjemy jakby, nawet nie programem motywacyjnym, żyjemy na dzień dzisiejszy premierą i robimy wszystko, żeby zmaksymalizować szansę z powodzenia tej premiery. Także te tematy na dzień dzisiejszy są zupełnie pobocznymi tematami. Planują Państwo przeprowadzić testy Star Rapture z trybem co-op? Jeśli tak, kiedy można się ich spodziewać? No to jest temat, który omawialiśmy przed chwilką na konferencji, więc chcielibyśmy je przeprowadzić, natomiast mamy premierę 6 stycznia. Jeśli się okaże, że praca nad tym buildem koopowym, playtestowym pochłonie nam zbyt wiele czasu i może zagrozić pracą nad buildem premierowym, to prawdopodobnie nie zrobimy tych playtestów, ale na dzień dzisiejszy decyzja jest jeszcze w zawieszeniu. Nie obawiają się Państwo styczniowego okienka wydawniczego, czy wydawanie gry dzień po zakończeniu Steam Winter Sale to dobry pomysł? Gracze mogą być zajęci tytułami zakupionymi w trakcie wyprzedaży. No, powiedziałbym z przymrużeniem oka, na dzień dzisiejszy nie ma dobrego terminu na wydawanie gier. Tego terminu mniej się obawiamy. Tak, dokładnie, więc tego terminu mniej się obawiamy niż każdego innego terminu, który jest dostępny na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące. Bo oczywiście moglibyśmy w nieskończoność z tego strachu tą premierę odsuwać, ale to nie o to chodzi, tak? Mamy coś już wyznaczone, czujemy się nieźle, jeżeli chodzi o to community, które zbudowaliśmy. Wiemy, co jeszcze w grze mamy do zrobienia, żeby ona była atrakcyjna. Mamy potwierdzenie od graczy, że czekają na tą grę, więc jakby z przyczyn, które już opowiedziałem, więc się nie będę tutaj specjalnie powtarzał, wydaje nam się, że to jest dobry, jakby lepszy niż inne dostępne, tak? Czy on jest najlepszy? Trudno powiedzieć, natomiast znowu gier też na dzień dzisiejszy z jakimiś datami na ten rok dużych i dużo większych od naszych jest bardzo wiele. Jakby nie ma czegoś takiego, my nie mamy takiej wiedzy, nie wiemy, co się wydarzy w drugiej połowie stycznia w przyszłym roku, czy w lutym, czy kiedykolwiek później jeszcze, bo zaraz się okaże, że tam wychodzą znowu jakieś inne wielkie gry, o których nie wiemy, albo Satisfactory ogłosi, że ma wielki dodatek do swojego tytułu i przyciągnie tych wszystkich graczy, którzy kiedyś w tą grę grali i odciągnie ich od potencjalnie nowych tytułów gatunku, czy Factorio, czy ktokolwiek inny, tak? Więc no, gdzieś jakąś datę musieliśmy wybrać z naszych wszystkich przemyśleń i wyliczeń wynika, że to jest dobry okres. Czy mogą Państwo przybliżyć szczegóły umowy dotyczącej obecności GH w subskrypcji PS Plus? Czy okres dostępności jest zbliżony do standardowego około roku? Czy szacowanie potencjalnych wpływów w oparciu o roczne przychody z GH na platformie PlayStation może być dobrym tokiem myślenia? No to niestety odpowiem tylko na pierwsze pytanie. Co do zasady nie możemy przybliżyć szczegółów tej umowy, gdyż jest objęta poufnością, więc tylko tyle w tym zakresie.
powiemy. No zakładam, że gdzieś tam po pierwszych raportach, jakie dostaniemy z platform i jakby raportach naszych okresowych z wynikami, coś tam będziecie mogli Państwo sobie z tego wywnioskować, natomiast no my nie mamy możliwości, żeby opowiadać o tym, co i jak jest tam rozliczane, jak to działa, więc bardzo nam przykro, ale nie podzielimy się tą wiedzą. Czy jest jakiś update w temacie potencjalnych playtestów co-opa? No to już dzisiaj ten temat 2 razy omawialiśmy, więc już chyba tutaj nie trzeba na to pytanie odpowiadać. Czy liczba około 160 000 graczy, która wzięła udział w playtestach, stanowi dla Państwa punkt odniesienia przy formułowaniu wewnętrznych oczekiwań sprzedażowych, potencjału sprzedażowego tego tytułu? Chyba nie, tak bym krótko odpowiedział. Znaczy to jest tylko gdzieś tam nasze potwierdzenie tego, że to zainteresowanie jest wyraźne, natomiast nie mamy benchmarków podobnych gier, które się później jeszcze po playtestach wydały, które by nam mogły coś jasno powiedzieć na temat tego, co to może znaczyć, więc nie, jakby to jest fajna, duża liczba i jakby mamy jasność, że gra dotarła do szerokiego grona graczy, natomiast czy to jest jakikolwiek indykacja co do sprzedaży, to nie miałbym odwagi, żeby jakiekolwiek liczby tutaj Chyba rzucać. żaden, no bo playtesty jednak przyciągają specyficzną grupę graczy i no nie wiem, no, ja jestem graczem też, a nigdy nie uczestniczyłem w playtestach, więc to nie oznacza, żebym tej gry później nie kupił, więc ciężko jest akurat z tego jakieś wnioski mieć. Czy po zakończeniu playtestów zaszły zmiany w strategii marketingowej? Czy planują Państwo zwiększenie budżetu marketingowego w porównaniu z pierwotnymi założeniami? Standardowo zapytam, czy w ostatnim czasie obserwowali Państwo jakieś premiery, które są zbliżone gatunkowo do Star Rapture? Więc nie zaszły zmiany w strategii marketingowej. Jakby to, co mówiłem, realizujemy wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy krok po kroku. Planowaliśmy zrobić co najmniej jedne playtesty, zrobiliśmy je, one się udały i super. Wiemy, co jeszcze mamy do zrobienia, natomiast jakby najważniejsza jest gra na dzień dzisiejszy, tak? Najważniejsza jest gra, musimy skończyć grę w jakości, że skończona jakby kontentowo to ona jest. Musimy ją mieć w jakości z każdej strony, patrząc czy to co-opa, czy performance'u, czy czegokolwiek jeszcze innego, w takim stanie, żebyśmy się czuli komfortowo z tą premierą. I tyle, tak? Jeżeli chodzi o budżety marketingowe, nie, tu znowu bym powiedział, nasze plany od początku mówiły o robieniu wewnętrznie, organicznie tego zainteresowania i bym powiedział, że wyszło na nasze. Znaczy, nigdy nie przewidywaliśmy, bo uważamy, że kupowanie ruchu, kupowanie influencerów, reklamy na social mediach to nie jest sposób skutecznego promowania gier na dzień dzisiejszy. W naszym segmencie, o tak powiem, jakby nie będę mówił o całości, bo też jakby nie chcę się wypowiadać, w naszym segmencie to nie jest sposób. Przechodziliśmy kiedyś i Tak, jakby sprawdzaliśmy. więc wiemy, że to nie jest sposób, więc my tutaj specjalnie nic nie chcemy zmieniać. Zakładamy, że mamy kolejne kroczki do zrealizowania. Najważniejsze rzeczy pewnie te, które się miały wydarzyć, już się wydarzyły i tyle. I jeżeli chodzi o premiery, nie mamy premier jakby takich zbliżonych gatunkowo do nas istotnych gier. Jakieś tam gierki automatyzacyjne, mniejsze, większe, gdzieś tam się pojawiają w różnych settingach, ale nie powiedziałbym, że to jest w jakikolwiek sposób nasza konkurencja, więc tu niestety też w sumie dla nas jakby nie mamy tego odniesienia. Natomiast wrócę do tego, no, my mamy coś lepszego, mamy playtesty i mamy potwierdzenie od naszych graczy, od naszego community, że to, co robimy, oni zrozumieli w taki sposób, jak my im to chcieliśmy sprzedać, tak? I chcemy im to sprzedać docelowo za pieniądze. Więc jakby super. Wiemy, że jest zainteresowanie na tego typu gry i graczy, influencerów, jakby z każdej strony patrząc, więc też tutaj te premiery, to lepiej, że ich więcej nie ma. Zakładamy, że właśnie ci ludzie z tych gatunków czekają na nas. Jakie oceny popremierowe uznalibyście jako satysfakcjonujące? W jakie wartości celujemy?
Chyba nie mamy takich przemyśleń. To znaczy ja powiem może tak ogólnie, że myślę, że gdzieś okolice powiedzmy 80% pozytywnych reviewsów, no to jest przy takich dużych grach early accessowych, jakie my robimy, to myślę, że to jest jakiś taki poziom bardzo satysfakcjonujący. No bo wiadomo, zdarzają się gdzieś gry, które od razu wskoczą i tam są powyżej 90%, ale zdarzają się takie, które mają 50%, są koopami i też gdzieś tam w trakcie produkcji odrabiają to wszystko, jakością poprawiają się, sprzedają, także myślę, że 80% to jest taka bardzo już wysoka poprzeczka, satysfakcjonująca, gdzieś tam tutaj punktem odniesienia. Pewnie dla nas jest Green Hell, który gdzieś właśnie przez większość czasu po Early Accessie i 1.0 kręcił się w okolicach tego poziomu. Dodał do tego, że na ile my się przyglądaliśmy tego typu tematom, to nam wychodzi, że oceny powyżej 75% co do zasady już nie szkodzą, czyli nawet nie musi być very positive, czyli to 80%. 75% i widać, że te gry już się sprzedają, jakby nie widać takiego efektu, że tam coś się dzieje dziwnego na danych tytułach, aczkolwiek są outliery zawsze, czyli mogą mieć gry 50, a dalej się świetnie sprzedawać, więc to tylko tyle bym chciał dodać. Jak Państwo widzą krzywą przychodów z GH w następnych kwartałach, to standardowo odpowiem, nie dajemy żadnych indykacji co do przyszłych wyników. Tak? No, co do zasady, tylko powtórzę to, co już mówiliśmy, że należy się w jakimś tam średnim i dłuższym terminie spodziewać spadku tych przychodów, no bo taka jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast my będziemy kontynuować to, co robimy dotychczas, czyli będziemy zmierzali do tego, żeby te spadki były jak najmniejsze. Czy jesteśmy w stanie zrobić to tak jak w tym półroczu, że mamy 5% spadków? Pewnie nie. Na dłuższą metę to jest pewnie nie do utrzymania i to zresztą już, jak Państwo sobie pewnie policzyliście drugi kwartał, to zupełnie inaczej to wyglądało niż za same półrocze. Natomiast staramy się z każdej możliwej strony, tak, żeby jednak gdzieś tam maksymalizować jeszcze sprzedaż Green Hella. Czy premiera 6 stycznia to nie za szybko po świątecznych wyprzedażach? Nie jest to chyba typowe okienko wydawnicze w gamingu. To zakładam, że ten temat już z grubsza mamy przedyskutowany, a ja bym tylko właśnie powiedział jakby w tym drugim pytaniu, czyli nie jest to chyba typowe okienko wydawnicze. No nie jest. Typowe jest teraz. I tak? właśnie o to chodzi, że typowe jest teraz, żeby się wydać na przełomie 3. i 4. kwartału. I widzimy trochę, jak to wygląda. No, wygląda to po prostu przerażająco z punktu widzenia nowych tytułów, szczególnie nie mających IP, bo to jest ważne. Tak? Tytuły z IP sprzedają się ciągle bardzo dobrze, choć też nie wiadomo, ile im ubywa na tak mocnej konkurencji, natomiast nowe IP w takiej sytuacji mają naprawdę bardzo trudno. Skoro wyniki playtestów nie zaskoczyły Państwa pod żadnym aspektem, to z jakiego powodu de facto gra została opóźniona z tego roku na kolejny? To jest temat, który już też omawialiśmy, więc to jest to przesunięcie premiery, okienko wydawnicze. Uważamy, że 4. kwartał w tym roku to nie jest dobry czas na wydawanie gry takiej jak nasza. Zakładając sukces Star Rapture odpowiadający dużej wishliście, 44. miejsce w rankingu, jak duży zespół może pracować nad grą w 2026 roku? Czy ulegnie on zmniejszeniu, czy raczej nakład pracy się nie zmniejszy? Zakładając sukces, no to ja bym powiedział, że pewnie wszystko zależy od skali tego sukcesu, dlatego że my gdzieś mamy oczywiście cały czas z tyłu głowy, że chcielibyśmy jak najszybciej ruszyć z Green Hellem 2 i będziemy zmierzać ku temu, żeby przesuwać zasoby, nawet robiąc tak, że być może planując pewne dodatki w taki sposób, żeby one były jak najlepsze dla Star Rapture, ale żeby też może zwalniały część ludzi, która będzie mogła już zacząć pracę nad Green Hellem. Także chcielibyśmy,
żeby Star Rapture odniosło jak największy sukces i żeby wszystkie ręce były zaangażowane w to z jednej strony, bo to będzie oznaczało dużo pieniędzy i jakby budowanie nowego super IP. Natomiast z drugiej strony też chcemy jak najszybciej wystartować z GH2, więc będziemy obserwowali, co się dzieje i starali się jakoś połączyć te nasze dwa pragnienia. Jakie działania marketingowe są przed nami? Czy możecie coś więcej zdradzić? No to wydaje No nam było się, że troszeczkę. chyba opowiedzieliśmy to dość szczegółowo, więc... Tak. Czy będziecie śledzić konsolową premierę Satisfactory 4 listopada? Będziemy. Znaczy z uśmieszkiem jest to pytanie, ale my też z uśmieszkiem będziemy to śledzić. Jak najbardziej. Bardzo nas to interesuje, jak ta gra się przyjmie na konsolach. Zgodnie z obecnym planem gra wyjdzie w pełnej wersji jeszcze w 2026 roku, jednocześnie z premierą konsolową. No nie mamy takiego planu obecnego, który by zakładał wyjście tej pełnej wersji jeszcze w 2026 roku. Oczywiście gdzieś sobie stawiamy jakiś taki cel, żeby zrobić to też jak najszybciej, no ale jak najszybciej to nie oznacza, że na przykład w pół roku będziemy chcieli to zamknąć, dlatego że no wiemy, że premiera 1.0 daje jakby grze drugie życie, drugi taki duży oddech, więc po drodze trzeba budować to jakby zwiększając objętość tej gry i gdzieś tam to musi mieć odpowiednią jakość i odpowiednią ilość kontentu, żeby można było zrobić tą wersję 1.0 i dać jeszcze jedno takie duże tchnienie w sprzedaży, więc jakby tutaj pośpiech jest zupełnie niezalecany. Natomiast no, my też gdzieś tak jak przy jednym z pytań, które były przed chwilką o Green Hella II, wiemy, że mamy jeszcze drugie świetne IP już stworzone, więc no tutaj gdzieś zawsze się mierzymy z tym, ile czasu poświęcić na jedno i kiedy zacząć drugie. A czy jednocześnie z premierą konsolową będzie 1.0? Jest to nasz na dzień dzisiejszy bazowy scenariusz, żeby tak było, ale czy tak się wydarzy, to jeszcze zobaczymy. To, co już opowiadaliśmy wcześniej, my nad tą wersją konsolową gdzieś tam pracowaliśmy w ostatnim czasie, jakaś część elementów już jest zaimplementowany, więc no, zakładamy, że powinniśmy być całkiem w dobrej sytuacji, żeby te konsole może wtedy razem z 1.0 wydać, ale to zobaczymy. Na dzień dzisiejszy Early Access jest najważniejszy. Ileś rzeczy planujemy po Early Accessie, ale on ma jakby totalny priorytet. Mówiąc o dodatku do Star Rapture, mowa o DLC czy elemencie roadmapy. W jakim czasie po premierze Early Access chcielibyście opublikować wspomniany dodatek? Więc pierwsze pytanie, czy DLC? Nie, to będzie dodatek rozwijający content, dodatek bezpłatny. Tak, będzie jakimś tam elementem roadmapy, którą wkrótce opublikujemy i to będzie widać, co jeszcze chcemy dodać, rozbudowując tą grę do wersji 1.0. I w jakim czasie po premierze Early Access chcielibyśmy opublikować wspomniany dodatek? No jak najszybciej. Nam tutaj z naszych planów wychodzi, że gdybyśmy się zmieścili w ciągu 2 miesięcy, to tak, to by było dla nas taki dobry czas. Intencją jest to, żeby graczom pokazać, że rzeczywiście, bo jest to zawsze, znaczy może nie powszechny, ale dość częsty problem, że gry w Early Accessie są sprzedawane, a później długo się tam nic nie dzieje. My dość szybko chcemy graczom pokazać, że nie żartujemy w tym zakresie, że ta gra będzie wspierana i chcemy dać naprawdę duży, istotny content do gry bardzo szybko, żeby właśnie udowodnić, że jakby potwierdzić nasze słowa. Oczywiście Green Hell potwierdza, że nie jesteśmy jakby kimś, kto oszukuje, ale jednak... No, ale nie każdy z graczy Star Rapture będzie znał, zaglądał co się działo. Dokładnie, naszą więc historię. A gracze Więc chcielibyśmy to rzeczywiście stosunkowo szybko, w ciągu 2-3 miesięcy mamy nadzieję. Bardziej, że gracze są teraz niecierpliwi i jakby im szybciej pokażemy im rozwój gry, tym lepiej.
Czy w Waszej opinii ocena 89% jest faktycznie w pełni miarodajna i porównywalna do oceny premiery Early Access? Czy myślicie, że mimo wszystko gracze oceniają grę przychylniej ze względu na playtesty, mimo jednoznacznego pytania? No, znaczy, możemy sobie pewnie tutaj pogdybać. Jest takie prawdopodobieństwo, że to nie jest do końca miarodajna grupa, która oceniała, natomiast to, co mówiliśmy, no to jest kilka tysięcy ludzi, nawet żeby być już bardziej specyficzny, prawie 4000 tych ocen było, więc naszym zdaniem no jednak jest to jakaś grupa, tak, istotna. Zobaczymy, znaczy to są dwie rzeczy. Z jednej strony możliwe, że są bardziej przychylni, nie odrzucamy takiego scenariusza, z drugiej strony my wiemy, że gra, która jest dziś, tak, a jeszcze mamy 3 miesiące, jest dużo lepszą grą, tak, bez takich zupełnie bazowych bugów, które gdzieś tam też ludzi wtedy denerwowały, czy to keybindy, których nie było, to już są, czy z autosave'em jakiś problem, tak, czy właściwie, że go nie było wtedy, bo tylko raz działał na samym początku gry, a mimo wszystko gdzieś tam właśnie to pytanie jednoznaczne, czyli nie mówienie o czymś, że kiedyś coś, tylko ta gra, tak jak ją widzicie i gracie tutaj, czy dajecie pozytywa, czy negatywa, no to jednak to jest 89%, więc oczywiście my nie twierdzimy, że to tak będzie już, bo nie, jakby chcemy wyjść do dużo szerszej grupy też, tak? Mieliśmy teraz ludzi głównie z naszej pewnie wishlisty czy followersów w dużej mierze i jakby w jakiś tam znaczący sposób to jest ta grupa. My byśmy chcieli sprzedać tą grę nie tylko tym, którzy o niej wiedzą i się nią interesują, ale tak naprawdę dużo bardziej pewnie tym, którzy o niej jeszcze nie wiedzą i się nią nie interesowali I nigdy, też tak? części pewnie osób, jak zawsze, przypadkowych, która się zawieruszy w Dokładnie gatunku tak. i zupełnie im to nie Która przypasuje. niechcący kupi tą grę i nawet nigdy w nią nie zagra, tak? Bo nie lubi budować i strzelać. Dokładnie, ale kupuje rzeczy, bo są popularne w danym czasie, tak? Więc Ja bym jeszcze może tylko tutaj dorzucił, że my jakby tej oceny tutaj to nie rozpatrujemy pod takim kątem, że mamy ten nasz pułap, jak będziemy oceniani. My patrzymy na to raczej tak, że to, co właśnie jakby Grzesiek wspomniał, że to, co mamy na ten moment, ma bardzo pozytywny odbiór graczy. I jakby nie myślimy o tym, że to się przeniesie 1:1, czy nie 1:1 na samą premierę, tylko dla nas to jest super wskazówka, że to, co robimy, jest dobre, więc nie zmieniajmy, szlifujmy, dopracowujmy, wygładzajmy tą grę i więc powinniśmy utrzymać jakby te pozytywne reviewsy, ale nie przywiązując się do 5 czy 9% w jedną czy w drugą stronę. Możemy prosić o update dotyczący Green Hella II, czy obecnie prowadzone są nad nim jakieś prace? No to myślę, że możemy powiedzieć, że rozwijane są cały czas prace koncepcyjne na różnym poziomie. Mamy mimo jakby tutaj natłoku prac nad Star Rapture, no to znajdujemy czas na to, żeby pracować jakby nad koncepcją tej gry no i jakby efekty są takie, że mamy pewne rzeczy już bardziej przemyślane. Niektóre sobie gdzieś tam jeszcze rozpracowujemy, natomiast no, zrodził się już ten kształt, taki ogólny obraz i myślę, że już nawet powoli kształtu nabierają jakby poszczególne feature'y, jakie będziemy chcieli w tym Green Hellu II mieć. Także takie prace trwają, natomiast myślę, że gdzieś pewnie po premierze early accessowej zaczną nam się powoli też już zwalniać pewne zasoby, które będziemy mogli już powolutku przesuwać do takich prac. Możemy to nazwać preprodukcją, ciężko powiedzieć, może jeszcze nie, ale po części tak, bo będzie duża gra, z wielu elementów się składająca, więc pewne rzeczy już można zacząć tam preprodukować sobie. Jakie są Państwa oczekiwania co do premiery? Zakładamy, że chodzi o Star Rapture, tylko chyba nie wiemy, jakie oczekiwania, czy ilościowe, czy reviewsowe, nie, czy finansowe.
No, tak, o tych aspektach finansowych czy innych, no to się nie będziemy pewnie wypowiadać, bo tak jak mówiłem, żadnego guidance'u co do zasady nie dajemy. No plus też to, o czym mówimy, no my się czujemy lepiej na dzień dzisiejszy, ale to, co wspominałem, znaczy premier jest bardzo dużo, tytułów jest coraz więcej, stare tytuły nie znikają, tylko ciągle są, więc jakby to nie jest, broń Boże, jakieś straszenie, no ale to nie jest łatwy rynek, tak, na dzień dzisiejszy, więc my oczywiście czujemy się dużo lepiej z naszą grą, z naszym pomysłem, z miejscem na wishlistach, gdzie jesteśmy i zakładamy, że to się poprawi, choćby też z naturalnego cyklu, że część gier się wyda w międzyczasie, my będziemy bliżej premiery, dostaniemy dodatkową uwagę od graczy na ostatniej prostej. No, pewnie tyle możemy powiedzieć. No, chcemy, żeby się udała ta premiera, chcemy mieć kolejne IP, chcemy mieć grę, która przez kolejnych kilka lat będzie nas bezpiecznie finansowała i pozwalała nam robić kolejne rzeczy. Miejmy nadzieję tak by działać w tym modelu, w którym działaliśmy teraz, czyli dzielić się z akcjonariuszami nadwyżkami finansowymi. Jakby takie są nasze oczekiwania, że chcielibyśmy mieć taką drugą grę. A co to konkretnie znaczy, no to się trochę okaże, tak? No dobrze, podtrzymujecie konsolę Starrupture rok po full release'ie. No jakby, tak, znowu bym powiedział, bazowy scenariusz gdzieś tam historycznie 1.0 i konsol to jest pewnie około roku. To jakby rok, to nie mówimy, że 6 stycznia 2027, ale co do zasady tak byśmy chcieli, natomiast to się wszystko okaże, wracamy do tego. Early Access na dzień dzisiejszy jest najważniejszy, zobaczymy, tak? Zbierzemy na pewno bardzo dużo feedbacku od ludzi, którzy jakby zagrają w tą grę później po Early Accessie. Może się okazać, że część naszych planów co do rozwoju tej gry się w jakiś chociaż drobny sposób zmodyfikuje na bazie tego. Więc na dzień dzisiejszy takie są bazowe scenariusze, ale jeżeli one się zmienią z powodu tego, że będziemy jakby mieli lepsze rzeczy do robienia, bo właśnie bardziej nam się opłacało robić Starrupture w jakiś sposób albo rozwijać w inny, to tak się stanie po prostu i tyle. Więc dziękujemy Państwu za pytania i za udział w tym spotkaniu. I zapraszamy na godzinę 13 na czat inwestorski. Dziękujemy.